Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Ostatnie unboxingi były poświęcone japońskiemu samolotowi Ki-43 Oscar, jak i również Curtissowi H-75 w wersji A1, A2. A ja dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować Hawka 75 w wersji N, czyli tajskiej. To jest wersja eksportowa właśnie Curtissa model 75 Hawk w wersji N dla Tajlandii. Tak naprawdę ten samolot różnił się tym, że nie miał chowanego podwozia. Tajlandia wiosną 1938 roku zamówiła 12 samolotów w eksportowej właśnie wersji Curtiss Hawk 75N. Ich produkcję ukończono jesienią 1938 roku. Następnie załadowano na 2 statki, które dotarły do Tajlandii 17 stycznia oraz 9 lutego 1939 roku. 22 marca jeden z nowych samolotów niestety uległ wypadkowi. A jeżeli chodzi o pozostałe, to otrzymały one oznaczenia Bin Club Lai 11, czyli samolot myśliwski typ 11. Teraz trochę o danych technicznych. Te samoloty oczywiście to była załoga, jedna osoba. Masa własna to jest 1803 kg, masa startowa 2910 kg. Jeżeli chodzi o rozpiętość tego modelu, to jest 11 metrów 38 cm. Długość tego samolotu to jest 8 metrów 71 cm. Wysokość 2 metry 84 cm. Powierzchnia nośna 21,92 m2. Teraz tak, jeżeli chodzi o silnik, to był to silnik gwiazdowy, 9-cylindrowy, oczywiście chłodzony powietrzem, zresztą jak to widzimy, typu Wright GR1820G3 Cyklon o mocy 875 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna w tej konfiguracji Hawka wynosiła 451 km na godzinę na wysokości 3300 metrów nad ziemią. Pułap maksymalny, jaki mógł osiągnąć ten samolot, to było 9700 metrów, zasięg 880 km. I uwaga teraz, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Ten samolot, jak widzicie tutaj w porównaniu z poprzednim prezentowanym Curtissem od Arma Hobbe, różni się w ogóle osłoną silnika i umieszczeniem karabinów, ale tutaj ma w gondolach pod skrzydłami podwieszone 2 karabiny. I teraz tak, on był uzbrojony właśnie w 2 karabiny maszynowe Vickers kalibru 8 mm oraz w 2 działka Madsena kaliber 23 mm. I teraz tak, jeżeli chodzi, to mówiłem Wam przy Curtissie francuskim, że rząd Vichy w koloniach swoich azjatyckich toczył wojnę właśnie na Curtissach 75 A2, wojnę z Tajlandią. I te samoloty były oznaczone w ten sposób. Kiedy w 1945 roku Tajlandia została zaatakowana przez Japonię, przystąpiła do tak zwanej państw osi. No i teraz chciałbym właśnie, i były oznaczenia, właśnie te oznaczenia, to zaraz będziemy o nich mówić, bo one były dokładnie takie same, jak w ostatnio prezentowanym właśnie Ki-43 Oscar. Tak prezentuje się pudełko. Jest dość małe w porównaniu do innych modeli. Tutaj mamy na krawędzi malowania przez producenta pokazane. Jest to wersja starter, czyli tutaj znajdziemy jedynie elementy plastikowe, jak i również większy zestaw kalkomanii. Co dalej? Pudełko jest małe, ale bardzo mocne, ponieważ
jak to mają w swoim zwyczaju firmy ukraińskie, bo to jest Clearprop, jest firmą ukraińską, wkładają dodatkowo w takie pudełko jeszcze. I ten model jest naprawdę bardzo dobrze chroniony podczas transportu. Tak prezentuje się zawartość całego modelu. Jak widzicie, jest sporo tutaj elementów. No i tak, mamy na oddzielnej kartce oznaczenia właśnie, jak pomalować, jak oznaczyć samolot. Zaczynamy od sił właśnie Tajlandii w malowaniu, właśnie tutaj w takim wczesnym malowaniu. Następnie już mamy kokardę, zmienili Tajlandczycy na kokardę, bo tutaj mamy flagę, a tu już na kokardę. Następnie mamy tutaj oznaczenie właśnie running, biegnącego słonia. Tutaj mamy running elephant i to jest oznaczenie, kiedy Tajlandia przystąpiła do wojny po stronie, powiedzmy, japońskiej. No i tutaj mamy 45 rok, tak samo z kokardami już zwykłymi. Ja powiem Wam, bo tak, tutaj mamy 41 rok i tu są właśnie kokardy, a tu jest Tajlandia 44 rok. Czyli to jest, to oznaczenie jest oczywiście po tej zmianie właśnie w czasie wojny z Francją. Teraz tak, jeżeli chodzi o instrukcję, na początku mamy ilustrację z pudełka, następnie krótki opis samolotu. Mamy również tutaj właśnie producent nam sugeruje farby, no i tutaj ze swojej strony preferuje farby Amo by Mick Jimenez. Co tutaj dalej mamy? Dalej mamy na pewno wykaz ramek. O właśnie. I tu mamy wykaz ramek i elementy, których nie używamy do wykonania tej wersji. Czy tak jest na pewno? Ciężko mi jest to powiedzieć, ponieważ jeszcze tej wersji nie sklejałem. Ale w każdym razie widzimy tutaj na przykład ramkę z oszkleniem kabiny i tutaj na przykład używamy tylko i wyłącznie podzielonej wiatrochronu do kabiny. No ale są elementy, których po prostu do tej wersji nie używamy. Następnie co nam producent mówi? Żebyśmy sobie rozpoczęli od elementów związanych z wnętrzem kabiny. Następnie tutaj mamy bardzo dobrze zdetalowaną na podstawie rysunku, na razie twierdzę, właśnie wnętrze kabiny. Czyli nie jest to od razu w kabinie na połówkach kadłuba, tylko jest to oddzielne elementy. A jeżeli chodzi o pasy, to mamy w kalkomaniach. No i tu sklejamy sobie całą kabinę, czyli mamy taki po prostu klatkę tworzymy, którą następnie będziemy wklejać właśnie w kadłub. Silnik. Silnik mamy jako jeden. Co tu nam jeszcze producent proponuje? Pewne elementy musimy nadwiercić i następnie wykonać pewne elementy we własnym zakresie. Ale w każdym razie silnik jest jako jeden element, tylko jedna gwiazda. No i następnie widzimy, że mamy tutaj, sklejamy już silnik, kadłub, następnie wklejamy elementy związane z gondolą najprawdopodobniej. Też mamy tutaj do nawiercenia kilka otworów. Następnie po sklejeniu kadłuba z kabiną i silnikiem przechodzimy do sklejania już skrzydła. No i kolejne etapy, tak? Tutaj już sobie dalej sklejamy model, gondolę z działkiem, właśnie tutaj z matsenami, matsena lufę instalujemy. No i następnie już takie finalne tak naprawdę sklejenie, doklejenie pewnych elementów. No i właśnie tutaj używamy tej osłony kabiny pilota w wersji G4. No, wygląda ten model naprawdę bardzo sympatycznie. A że ostatnio ten temat właśnie japoński był poruszany wśród samolotów na kanale, tutaj mamy oddzielnie właśnie wszystkie elementy.
oddzielnie mamy. No i fajnie. No i teraz tak. Zjedziemy z kamerą. No i obejrzymy sobie teraz kalkomanię. Zapakowane w woreczek strunowy wielorazowego użytku. No i tutaj mamy właśnie te oznaczenia przed przystąpieniem do państw osi, czyli mamy pierwsza wersja, druga, tutaj kokardy właśnie. Zmieniono następnie właśnie na to oznaczenie, ze względu na to, żeby samoloty nie były mylone z samolotami francuskimi, żeby uniknąć po prostu zestrzelenia. I to jest tylko i wyłącznie dedykowana do tej wersji. Mamy też jakieś opisy godła tutaj pokazane. To już trzeba się zapoznać dokładnie z instrukcją, gdzie mamy nakleić dotyczącą kalkomanii i malowania. Ale w każdym razie mamy tutaj tego running elefanta, biegnącego słonia i tutaj jak właśnie w trakcie, kiedy Tajlandia, czy Siam, był po stronie Japończyków. I trzeba zwrócić uwagę, tutaj w dolnym rogu zamieszczę właśnie link do Ki 43, żebyście zobaczyli sobie właśnie Oscara z Army, gdzie jest on w służbie innych wojsk. Dobrze, biorę teraz ramkę B, taka mi wpadła w ręce. No i powiem wam, że tak, oglądając, no mamy bardzo dobry detal na skrzydłach. Bardzo ładne linie podziału, nitowane jest idealnie, mamy wszystkie takie wnęki zrobione tak samo. No tutaj trzeba powiedzieć, że po prostu ClearProp naprawdę się bardzo postarał o to. Cena, jeżeli chodzi o ClearPropa, to w zależności czy to jest Starter czy Advanced seria, tak jak kiedyś Arma miała. Rozmawiałem ostatnio z ClearPropem na ten temat, właśnie mają podobno też ujednolicić jeden zestaw, wykonać, żeby był po prostu on dość przyjazny cenowo, jak i również z zawartością dla każdego modelarza. No detal jest naprawdę wyśmienity. Jeżeli chodzi o składanie, nie ma najmniejszego problemu, powiem wam. Tak prezentują się skrzydła. Tak samo mamy piny, otwory, więc nie ma najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o składanie tych dwóch połówek skrzydeł. Teraz ramka A. No i tu się też dzieje, powiem wam. Zwróćcie uwagę na detal na kadłubie. A ClearProp zamówił właśnie, zapowiedział, że w niedługim czasie pojawi się model właśnie, który był niedawno wydany przez Armę. No i tutaj na pewno, jeżeli pojawi się ten detal jak tutaj, w co nie wątpię, no to powiem wam niestety, ale model od ClearPropu będzie dużo ciekawszy, bardziej zdetalowany. Cena będzie zapewne podobna. Tu mamy właśnie ten tył, gdzie tutaj akurat w przypadku Army był oddzielnie ten korek. Tu jest wlew do paliwa do zbiornika. Ale jeszcze raz się przyjrzyjcie temu detalowi. Tu mamy kolejne osłony silnika, części kadłuba, lotki. Zero nadlewek. Jeżeli chodzi o mocowanie elementów, to tutaj jest część do krawędzi elementu. Tak, tutaj mamy do krawędzi, ale jest też pod spodem. Trzeba jednak uważać przy wycinaniu, żeby nie uszkodzić elementu, nie wycinać zbyt blisko, tylko dalej po prostu to mocowanie ramki przyciąć, żeby po prostu sobie nie uszkodzić danego elementu do modelu. No, nie ma tutaj najmniejszych zastrzeżeń co do jakości tego modelu. O właśnie, tutaj mamy te elementy bardzo fajnie zrobione, są właśnie wnętrze kabiny. Tu już widać tą kabinę przez oszklenie, więc to nie jest jakiś mały otworek, gdzie ledwo widać. No ten detal jest naprawdę dużo lepszy.
No nie można tutaj zaprzeczyć, żeby nie wiem jak naciągać silnik. Proszę zwróćcie uwagę, jest bardzo fajnie wykonany silnik. Ta osłona jest już tutaj razem na silniku. Tu druga część kabiny. No tu mamy właśnie te dwie gondole, tu drugi zestaw. Śmigło, na śmigle jest jedynie jakiś taki nadlewka delikatna, ale to jest bardzo delikatna ta nadlewka. A jeżeli chodzi o detal, to proszę zwróćcie uwagę, tak samo wszędzie jest wynitowany. Antena. To jest oczywiście ten element, to jest wnętrze kabiny. Oparcie, krzesełko jak fotelik pilota. No tutaj jeżeli chodzi o to te krzesełko jest takie moim zdaniem troszeczkę zbyt uproszczone, a je widać, więc nie ma żadnych tutaj poprzeczki z tyłu z otworami. Dobrze by było je sobie troszeczkę pocienić, bo jednak jest to gruby element w porównaniu do skali, ale to w większości modeli samolotów foteliki są niestety często traktowane po macoszemu, a technologia już zezwala na wykonanie, na przykład można było tutaj do tego kubełka taki mały element zrobić, gdzie by były otwory i bardziej tutaj czepiam się tego właśnie kubełka, fotela pilota, to jest moim zdaniem do poprawienia. Do pozostałych elementów nie mam żadnego zastrzeżenia, bardzo mi się podobają te elementy, że jest bardzo dobrze zdetalowana kabina pilota. No i tutaj mamy oddzielnie, bo tak jak zauważyliście, Clear robi w ten sposób, że mamy skrzydła, tutaj mamy wnętrze, kadłub, czyli po prostu jeżeli będzie wypuszczał na rynek już schowanym podwoziem, no to ma gotowy, po prostu zmienia te elementy, dodaje tutaj po prostu skrzydła pełne, nie dodaje nam tych elementów, które znajdują się jako ostatnie elementy z szarego plastiku, a mianowicie tutaj mamy jeszcze stateczniki, i resztę kabiny. I tutaj trzeba zobaczyć, mamy drążek do sterowania, no i tutaj jest ten drążek zupełnie inaczej się prezentuje, jest wyżej ta poprzeczka, aniżeli w Armii. Możliwe, że jest to związane, tu mamy lufy do działka Madsena. Jest bardzo porządnie ten zestaw zrobiony, powiem wam, tablica. No i powiem wam, że ta tablica jest super zrobiona, mi się ona bardzo podoba, czytelna. No właśnie, i kalkomanie, jak tutaj zrobiła, jak ClearProp zrobił zegary. Powiem wam, że te zegary widać. Widzę, że tu są te zegary, to nie są jakieś białe pola, chociaż mają możliwości, zapewne w wersji Advanced, będą dodane blachy, między innymi na pewno tutaj tak samo. Te zegary moim zdaniem powinny być troszeczkę w innym kolorze, bardziej białe, mimo to, że wnętrze kabiny malujemy bodajże na zielony kolor. Więc tu mamy jeszcze taką ramkę z elementami do kabiny, ona będzie również widać zmieniana. No bo ponieważ wersje miały różne deski rozdzielcze, tak? Tam gdzie zegary, wszystkie wskaźniki były. No i mamy, proszę bardzo, tutaj podwozie stałe, jak w naszym Karasiu. Fajnie są, widzę, koła, zaraz, jak to jest wykonane? Bo z jednej strony, tak, dobrze, koła są zrobione w ten sposób, że z jednej strony ich w ogóle nie widać, a z drugiej jak najbardziej w pożądalu są. Ale powiem wam, jedyna rzecz, to bardzo nie lubię, pokazując z detal, jak mi się świeci plastik. Już coraz więcej producentów właśnie ucieka od świecącego plastiku i właśnie elementy są już tak zmatowione. Takim prekursorem tutaj to była właśnie Arma.
ale myślę, że niedługo ClearProp wyciągnie wnioski odpowiednie i będą te modele już robione. No i tutaj na pewno ramka F ulegnie też zmianie, ale bardzo ładnie jest ten statecznik też zrobiony. No i przede wszystkim tu jest detal. Dużo więcej detalu. No to jest, myślę, że w tej chwili najlepszy Curtis na rynku, jeżeli chodzi właśnie w ogóle o typy Curtisów, bo mamy ich bardzo dużo. ClearProp wypuścił praktycznie wszystkie wersje eksportowe, więc ma się czym pochwalić, no a teraz z chowanym podwoziem będzie wypuszczał. Jeżeli chodzi o cenę, w moim sklepie ten model kosztuje 88 zł. 88, sprawdzę. Tak, 88 zł 10 groszy. No jest parę złotych tańszy, no jednak nie przekroczył kwoty 94 zł. To u mnie to jest 5 zł niecałe różnicy między Curtisem z ClearPropu a Arma Hobby, która kosztuje 92 zł. Tu mamy 84 zł, ale no niestety kolejny raz trzeba Armę dopingować i niestety Arma no, musi podnieść jakość, bo przyzwyczaiła do nas do bardzo wysokiej jakości modeli, a dwa ostatnie modele no tak nie najlepiej jest z detalem, no i zawartością pudełka. Tutaj też nie mamy blaszek, ale powiem Wam, że no tutaj ClearProp nie dość, że te parę złotych jest tańszy, no to detalem nadrabia i ta wersja tajska moim zdaniem jest bardzo ciekawym samolotem i jeżeli ktoś się interesuje właśnie wojną w Azji, na Pacyfiku, no to ten samolot spełni jego oczekiwania. Oczywiście jest ten sam model i jest dostępny w skali 1:48. Link do modeli ClearProp znajdziecie pod opisem filmu. No i tutaj w takim razie żegnamy się z biegnącym słonikiem, czyli z modelem od ClearPropu Curtis Hawk 75N. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie lajkować, komentować. No ciekawe, jak Wam się ten model podoba, bo macie wersję argentyńską. Nie wiem, czy dotarliście do argentyńskiej, może ta argentyńska Was nie do końca zainteresowała, ale tak właśnie prezentują się Curtisy, ale macie tak samo polikarpowy od ClearPropu w 7.2, w 4.8, więc powiem Wam, że no, nasz producent musi zewrzeć pośladki i trochę podgonić. Trzymamy kciuki za Armę, a ja czekam teraz na Curtisa H75, A1, A2 oraz C. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału, do lajkowania, wspierania. Możecie wesprzeć kanał poprzez oczywiście YouTube'a, jak i również Patronite'a. Linki tak samo pod filmem. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.